Uwaga, przepiórcza. Jaka? Żeby nie było, trenowałem akurat Taja, więc spoko. Trenowałeś Taja? Tu Kołacina w kopie. W Tajlandii pewnie 16 lat że temu. że Muay Thai trenował, a on tam na tajkach był. Ćwiczył Taja w centrum handlowym. O, na tajskim żarciu. Na tańskim żarciu. Meraldo Calories. Zobaczymy, jak ty zrobisz kalorie jutro rano. Zobacz, co się dzieje. Będzie waga? Waga będzie? Może będzie. Może będzie. Czas pokaże, czas pokaże. Gwiazdy są tylko na niebie, już powtarzałem, ja jestem Tommy, a to jest moja córeczka. I tyle. Do zobaczenia w Netto Arenie, będzie się działo i będzie płonęła cała hala. Przeciwnik nadnaturalne ma warunki, to chyba z Narkunem musiałeś robić najbardziej. Robiłem też, ale warunki tutaj, wiesz, nie mają znaczenia. Zawsze byłem mniejszy i tego, i rzeczywiście jest duży i zawsze było, przed ważeniem też byłem zawsze mniejszy od nich wszystkich, a jak już się naładowałem, to może nie byłem jakimś tam nie wiadomo jakim mięśniakiem, ale wody będę miał wystarczająco w organizmie, żeby wyrównać siłą. Z Arturem Mazurem rozmawiałem, tą wywiadu nie widziałem, ale jest jakaś zmiana w narożniku? Coś już wiadomo, kto będzie? No już podałem przecież tam. To nie byłem. No. To kto będzie w narożniku? Bagi, Albercik, Tomek Stasiak i Damian Mieczykowski. Takie po prostu, jak czemu zmiany? Jakie zmiany? O co ci chodzi? No bo był Michał a ja nie i wiem, jaka zmiana. Karol. A Michał jest na walce z Denisem. Szefie, żebyśmy zrobili jakiś catchway, i ty mówisz, okej, jak trafisz tymi rękawicami do tego, nie wiem jak to nazwać, do tego case'a, jak trafisz rękawicami do tego case'a, to okej. Siema szefie, może jakiś catchway zrobimy? Dobra, jak trafisz rękawicami do tego case'a. Okej. Przykro mi. Musisz bardziej, to musisz tak chamsko je wyjąć. To nie może być takie lekkie, tylko to musi być takie zamknij. No, dokładnie. Nie, Przypomnij sobie, jak cię zdenerwowałeś wtedy w tej piątek rano. No ja wiem, ale muszę jeszcze trafić. No, ale to tak, no zrób taki ruch, to wyjdzie, no. ja postaram się, żeby Cześć szefie, może zrobimy jakiś catchway? Jak trafisz rękawicami do case'a, będzie catchway. No dobra, okej. Przykro mi. No dobra, będę kurwa męczył. Bo przed chwilą taką śmieszną rolkę nagrywaliście, ale jesteśmy przed oficjalnym ważeniem. Wszystko będzie w porządku jutro? No mam nadzieję, nie wiem, zobaczymy. Teraz niby wygląda wszystko na poziom lepiej niż było, zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Myślę, że wszyscy oczekiwania wobec Bontorina były większe u wszystkich po prostu. Chyba nikt nie wiedział, że zaprezentuje się tak słabo, myślę. No chłop jest porozbijany, no co kurde o nim można jeszcze oczekiwać. Dobry poziom, okej, no ale no nie będzie tego, że głodny, młody kurwa wchodzi, żeby po prostu ci rozjebać, nie? No tak nie będzie. Z typem, który walczył, dostał pizdę w różnych organizacjach, wchodzi, no kurde, no co jest? Co cię trochę zirytowało w tym pytaniu? Zobaczyłem, z kim chce walczyć nasz mistrz, nie? Nasz mistrz wybiera sobie metrowych gości, których można punktować, biegać po klatce, po 5 rund, nie? Jak on dostał propozycję, że z Poliszczukiem, to on tam kombinował, coś tam mu nie pasowało, żeby nie walczyć ze mną, młodym, agresywnym, z takim jak ja jestem, nie? Że ja wychodzę, po prostu idę i biję się, a nie punktuję i biegam i footwork demonstruję, nie? Dosyć późno już klepnęli tę walkę, bo Przybysz nie chciał tej walki, nie? I organizacja cisnęła na niego, żeby ta walka się w końcu była. On nie chce z tym walczyć, nie chce z tym. I no właśnie docisnęli i klepnęli mi dopiero 3 tygodnie przed. Ja żadnej wymówki. Po prostu, że to słabo jest ze strony mistrza, nie? Że tym chce, ty z tym nie chce, masz pas mistrzowski, to musisz bronić go, nie? To jest różnica między mną i kimś, nie? I nieważne kto naprzeciwko, ja biorę po prostu i wychodzę i biję go i tyle. Jeśli chodzi o poziom, to dali dobrą walkę, no ale uważam, że nie zasługują na to, żeby przeskoczyć tak wysoko w rankingu. No to mi się bardzo nie spodobało generalnie. Czasem chyba KSW po prostu tak robi, no nie? Obawiasz się, że może znowu nie zrobić wagi? No nie no, ma zrobić. Generalnie ja wziąłem tę walkę tylko pod warunkiem, że zrobi wagę, no nie? Jak nie zrobi wagi, no to mają mi dać albo zastępstwo,
No nie wiem, czy będziemy się jakoś dogadywać, ale generalnie powiedziałem, że tylko i wyłącznie jak zrobi wagę. To jest brak szacunku, no nie, jeszcze wiesz, jak pół kilo nie zrobić, to spoko, nie, ale 4 kilo ponad nie zrobić do Seby, no to jeszcze do walki mistrzowskiej jak dostałeś pas, no to powinien się wstydzić generalnie, nie? Where's my belt? Czemu te XL kurde są ok? Nie mam innych. Nie, ale są ok. A, że są ok? Tak, no o co chodzi? Pierwszy raz przemierzasz ten pas? Wiesz co? Chciałem ci to powiedzieć po walce, ale dobra, powiem teraz. Wiesz, że ja nigdy nie zakładałem tego pasa i mówiłem sobie, że założę dopiero jak go wygram. Teraz jest okazja, żeby wiesz, to zaprezentować. Zawsze jak mi mówili, załóż pas, zrób zdjęcie z pasem, to nigdy go nie zakładałem na galach. Mameda pas tak założyłem, żeby zdjęcie zrobić, ale tak nigdy na zdjęcia, na gali gdzieś, żeby założyć, wiesz, żeby dodać, to nie, zawsze tak chciałem swój zdobyć i wtedy założyć. No i mam nadzieję, jak Bóg da, to w sobotę założę go na swoje biodra. Wszystko dobrze na razie jest, wszystko jest po naszej myśli, wszystko jest po planu, reszta to wszystko jest już w rękach Boga. Co on zrobił? Ja myślałem, że jaja robi. Ja też tak myślałem na początku. Szymon, gdzie jesteś? W windzie. Halo, przepraszam. Panie Szymonie, a czy mógłby pan powiedzieć, jak pan się tam dostał? Nie wiem, do pokoju. A czy dzwonił pan po pomoc? Nie. A dlaczego? Do mnie zadzwonił. Myru pogotowie windowe. Będziemy się trochę śmiać z tego, wiesz, jakieś parę lat jeszcze. Szymon, co robisz? O, jest Ej, to są zasięgi in the cage, wszystkie utknęły w windzie, dlatego nie ma. Ja myślę, że to po prostu Artur już cię przymierza do studni. Jedno głupie zdjęcie wrzuciłeś i już są konsekwencje. Powiem tak, gdyby miał klaustrofobię, to jest koniec, nie? W sensie to jest panika. No ale to nie jest takie małe przecież. Będziesz tam siedział, aż Artur przyjedzie jutro. Spróbuj na początku otworzyć. Jeśli nie dajesz rady, to tam powinien być guzik wsparcia. Nie ma tam wsparcia, taki dzwonek powinien być, co? Ja nie będę, wiesz, nie będę tego klikał, nie wiadomo co przyjdzie. Albo jak w filmach, jakichś filmach akcji, nie? Na górze jest przejście, windę, do szybu wejdzie. Ja nie wiem, czy Ty mu lepiej nie podpowiadaj, bo on też jest jakby tlen zacznie nie dopływać do mózgu, zacznie robić takie głupoty. Ważne, żebyś nie miał klaustrofobii, żebyś tam... Sorry, wiesz. nie ma mózgu. No właśnie. Dobra, radź sobie. Czekajcie, cały testament chciałem przekazać tak, Hubertowi Mściwujewskiemu. Dobra, na razie, nie możemy rozmawiać, pa! Coś przerywa. Jestem na openerze, elo. Coś przerywa. Gdzie są właśnie, ja chciałem przy wszystkich zadać jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie są freakowe media? Czemu jak zwykle tylko In The Cage jest na Media Day? Nie wiem, ale za to wiem, gdzie nie ma ciuchów Pitbulla na zawodnikach, bo Pitbull nie dojechał, drodzy widzowie. Oglądałem zdjęcia z Media Day. I co, podobają się? Średnio. Średnio? Tak, Złe wielki lepsze. trailery, zły battle course. Co ci się podoba? Ale co ja ci powiedziałem kiedyś, że jest zły Battle Course? Gdzieś ja mówiłem o Battle Course jeszcze 5 lat temu, żebyście robili Battle Course, a nie trailery. Także wypraszam sobie gościu. Jeszcze cię chyba nie było w KSW. Ale co pokazałeś, powiedz mi? Co pokazałeś na battle course? No dobra, ale Fizjo, ty, ale wariacie, auto. ale co chcesz zobaczyć? Oglądałeś kiedyś Cutdown z UFC? Oglądałem. No i co tam widzisz? Trening. Jak zawodnicy robią, nie wiem, salta jakieś nie wiem, przez ciężarówki czy coś takiego, no nie ma czegoś takiego. Stare jest ich życie i każdy, kto chciałby obejrzeć, zmykam, ale każdy, kto chce obejrzeć takiego Battle Course'a, myślę, że chce obejrzeć życie zawodników, czyli to jak wygląda naturalnie, a nie to, że my coś wymyślimy takiego, wiesz, na siłę, nie? Pozdrawiam. Świeżutki, wypolerowany. Świeży. To nie mój, bo jest welterweight, ale no może kiedyś będzie welterweight. Wiesz co, nigdy nie było tak naprawdę rozmów takich, żeby doszło do tej walki, żebyśmy coś realnie mówili o jakichś pieniądzach, o czymś takim, żeby wiesz co, dogrywać tą walkę, także nie biorę pod uwagę tego, że to gdzieś było mega mocno planowane. Widzisz, tam Adam kiedyś mnie wyzywał do walki. No, spotykamy się tutaj już tak naprawdę na szczycie polskiego, europejskiego MMA, czyli w walce o pas organizacji KSW. Także myślę, że wyszło bardzo, bardzo dobrze. Doceniam to, że KSW gdzieś tam mnie promuje i jestem kolejny raz już w walce wieczoru. Miałem walkę wieczoru z Rudkiem w Radomiu, miałem walkę wieczoru mieć z Leo Brychtą. Teraz mam walkę wieczoru w Szczecinie z Adamem Soldajewem, także myślę, że dbają o mnie chłopaki. No jakby tam styczeń był, wiesz, w tym Radomiu, jakby tam wszystko było dobrze, jakby szybko się wygrało walkę. Ciężka sprawa, nie jeść, to są święta z pasem, wiesz, jak będę sobie siedział, chillował, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, no jakby tam, wiesz, trzeba się pytać dyrektora sportowego, jak to widzi. Jest na wolności, PDW wyszedł. Masakra, nie?
Oczywiście pozdrowienia do windy to. Pozdrowienia do windy oczywiście, tak, i dostałem paczkę od Artura, ale nawet mnie nie dostarczyli. Pozdrawiam Artura, skromnego chłopaka z Wrocławia. Rakieta do A powiedz, bo siedziałeś pół godziny, czy zyskałeś nowe życie? Jak Zyskałem wyszedłeś? nowe życie, tak, jestem resocjalizowany, zdecydowanie tak. Nie będę jadł hamburgerów i innych fast foodów do końca roku co najmniej. Co tam Czy masz spotkałeś już się, przeciąłeś z szefem Wojsławem? Nie, no bo co dopiero przyszedłem, a jest już późno i słyszałem, że Wojka już nie ma. No nie było na razie okazji z nim pogadać. A czekasz na tę rozmowę? Czy po walce dopiero sobie pogadacie? Właśnie, kurczę, no dobre pytanie. Sam zastanawiałem się, miałem w głowie, że powinienem do niego podejść w tygodniu, ale kurczę, nie było kiedy, jeszcze te docinanie wagi, ostatnie treningi, trochę nie miałem do tego głowy. Zobaczymy. Jak sytuacja się potoczy, tak wyjdzie. Nie wiem, czy słuchałeś wywiadów in the Cage? Nie. A co? Bo jest w końcu wypowiedź Mirci, który powiedział, że tak naprawdę złe leki wziął. Więc to nie były sterydy, tylko Rozumiem. to nie były 3 różne sterydy, tylko wziął leki, które nie wiedział, że mają substancje. To co tam Meldonium robiło? Nie ma leku, w którym byłoby Meldonium. O, jest Wojek. Może będzie okazja pogadać. Wydaje mi się, że nie ma leku, w którym byłoby Meldonium, a Meldonium wiadomo jest na kondycji, ale dobra, wiesz co, nie chcę, nie obchodzi mnie, to jego sprawa. Marcin zdradził na ciebie plan. Nie wiem. Chcecie obalić i chyba poddać, tak? Z tego co. Okej. Tak myślałem, no, on ma taki plan tak samo jasny jak mój. Mój jest taki, że chce utrzymać walkę w stójce i zdominować go w tej płaszczyźnie. On z kolei pewnie będzie chciał zrobić presję, obalić mnie i skontrolować na ziemi, a kiedy będzie dobra okazja, to poddać. Jeśli zrobi presję, to będziemy się ostro lać, bo nie mam zamiaru uciekać przed nim. Mam naładowane łapy i będę ich używał. Chyba Szczecin pozytywnie się kojarzy, bo z Borysem. Dokładnie, dobra pamięć, tak jest. No dobrze mi się kojarzy, pamiętam dobrze ten hotel, ten ciasny parking, te wszystkie tutaj pomieszczenia. Mam nadzieję, że po powrocie do domu dalej Szczecin będzie mi się dobrze kojarzył. Black chocolate. Dobra. Chocolate bar. It is what it is, it's life. Now I have to catch up my last fight and bring up some victories to look for the belt. I'm always prepared, so I was prepared for battle, so I'm a real fighter. Krótki komentarz, już widziałem, że tam odpowiadaliście na temat tych zdarzeń we Francji. Sì, quello che è successo in Francia penso che lo sappiano tutti. Wiadomo, że ten okres przygotowawczy, który miałem, był bardzo krótki, bo najpierw walczyłem w lutym, zaakceptowałem w kwietniu. Nieważne kogo mi dadzą, zawsze jestem gotowy do walki, no ale to właśnie między innymi przez to wydarzyła się ta przegrana. I'm always clean, so because cheating is not part of real champions, you know. For me, that's my vision of a champion. So the hard path, not the easy way. I always choose the hard way, so that people can remember my name. Look at this flag, this wonderful flag. So of course this is the French flag, but it's also the flag to honor the First World War soldier celebration of the armistice, and also the Polish Independence Day was the 11th of November. I choose this flag to walk out to honor who are dead, to protect our identity, our nation and our civilization. La défaite et la victoire c'est la même chose parce que j'apprends. Dla mnie to nie jest takie ważne, wygrana czy przegrana. Celem jest to, że ja się nauczyłem i że to jest lekcja dla mnie. Teraz Light bije się o pas, więc to jest topka. Nie mogę być taki na siebie zły, a jeżeli chodzi o Dzikowskiego, to mogłem dopieścić na przykład Grand Town, to mogłoby być lepsze, a teraz jesteśmy w Szczecinie. Nie mogę się doczekać, buzuje energia we mnie. Romanowski to jest lokalny bohater, więc lecimy na bitkę. Nie wiem, co to jest za klątwa, ale w tym roku szykowałem się teraz pod 5. rywala już, bo wcześniej też mi wypadali, jeszcze nie byli ogłoszeni, a już mi wypadali, więc ten jest 5. i mam nadzieję, że dojdzie do skutku, chociaż no, po walce, która miała być w marcu, jeszcze niczego nie wiadomo, nie? Żeby zawalczyć w tym roku, no to już musiałem się zgodzić po prostu na to zastępstwo i tyle, nie? I lecimy. Ale przynajmniej to zastępstwo jest takie, że mi odpowiada chociażby pod względem wagowym i tak dalej, bo poprzednie zastępstwa były zawsze gdzieś tam na podniesiony limit i tak dalej, to też mi nie do końca pasowało. A tutaj jest rywal, deklaruje się, że zrobi wagę, więc wszystko okej. No właśnie, teraz Roman wypadł, no. Pechowy też ma rok, jeżeli chodzi o wypadanie z walk, bo wtedy dzień przed, teraz tydzień temu chyba ogłosili, że wypada. No więc no, poniekąd wiem co czuję, nie? Jak mu walka wypada.